Czy obawiasz się, że przegrasz finał Strength Wars Anabolic Horse? No ja tam jadę wygrać, więc czy się obawiam? No, będę robić swoje, a jest to sport, więc różnie bywa. Może trafić się kontuzja, może jakieś ćwiczenie, ktoś może w jakimś ćwiczeniu zdominować, to jest normalne. Więc czy się obawiam? Po prostu robię swoje i nawet o tym nie myślę, czy przegram, czy wygram, a czy wygram, o tym myślę. Po prostu robię wszystko, żeby wygrać. Teraz 100% skupienia, tak bym jechał na Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym. No i wkrótce rozpoczynam pełną parą przygotowania i to już będzie inny face test. Tak jest moje zdanie. Inny face test i wtedy naprawdę będzie zapieprzanie level hard. Porada o wyciskanie. Jak trenować, żeby progresować w wyciskaniu leżąc? Tutaj bym po pierwsze rozpoczął od zwiększania częstotliwości treningowej, czyli trenować częściej. 2, 3, a nawet niektórzy trenują 5 razy w tygodniu i to można śmiało robić naturalnie, zależy jaka to jest strefa. Po drugie, jeżeli masz niższą ilość powtórzeń, zdecydowanie daj większą objętość. I tu jest klucz. No i analiza sobie ogniw, gdzie masz słabości, gdzie masz zaległości i wtedy dostosować ćwiczenia pomocy czy pod to. No ale żeby precyzować co dokładnie, to niestety wymaga to podejścia indywidualnego. Kuba Kranz, czy low bary można robić treningowo? Bo trener u mnie na siłowni mówi, że lepiej robić cały czas high bary, a low bary tylko dla maksów. Low bary możesz robić cały czas. Tu tak samo. Jeden ma lepszy przykład do low bara, drugi ma high bara. Może sobie zdominować low bary. Wiadomo, high bary są powiedzmy bliżej do tego wzorca. Bliżej. Natomiast jeżeli trenujesz trójbój siłowy, to te low bary możesz mieć ustawione priorytetowo. Nie musisz oczywiście w każdej fazie cyklu robić low bary, ponieważ same high bary też ładnie produkują siłę w low barach. Po prostu trzeba je odpowiednio wcześniej wprowadzić. Można też robić dosłownie same low bary, też to nie jest źle, a high bary wprowadzić jako ćwiczenie akcesoryjne. Więc jeżeli będziesz robił same high bary i nagle będziesz na low bar w maksach, możliwe, że ten low bar będzie słabszy, bo nie jesteś przyzwyczajony, nauczony tego ruchu. Jaką mam periodizację dla moich liftów? I jak przygotuję się jak się przygotuje do tego nowego Strongman Parkour, który teraz był. On już był dawno. Niespecjalnie mogę się do niego przygotować, bo pierwsze nie miałem sprzętu. Miałem tylko, jak dobrze pamiętam, no wiadomo, sztanga tam 90 kg, 15 razy nad głowę, z ziemi nad głowę, to nie było problemu. I front składy też nie były problemem, bo robię to całe życie. Natomiast później była opona i miałem cięższą oponę, całkiem inną niż była w parkurze Strength Wars. No i zegar to totalna nowość. Tego się musiałem uczyć na końcu. No i niestety tira nie miałem i też nie mogłem na niej trenować, więc właściwie nie przygotowałem się do tego parkuru, robiłem swoje. No i przyjechałem na Rożewkę. Rożewka polegała na tym, żeby po prostu nauczyć się techniki łapania tego zegara i tyle. Więc pojechałem po prostu z biegu. Mam pytanie, Szymon się pyta, które zabrzmi jak pytanie Tempego Cooksa. Co daje szkoła pod kątem sportu? No co daje szkoła? No po pierwsze wiedzę. Szkoła pod kątem sportu, chyba masz na myśli AWF. W większości, chyba 3/4 zajęcia to są teoretyczne, związane z tematyką medyczną, czyli anatomia, fizjologia i spoczynkowa, wysiłkowa, biochemia, biomechanika, więc naprawdę tych przedmiotów jest sporo i nie są one łatwe. Zresztą co widać na studiach u studentów i wystarczy zapytać się opinii, jak to wygląda. Dzięki temu poznasz wiedzę, a dzięki temu doświadczenie, które będziesz nabierał, będzie oparte o tą wiedzę. Czyli nie będziesz wchłaniał byle czego, na przykład przeczytasz sobie książkę i ktoś nam napisze, że nie wiem, jedzenie 100 gramów witaminy C leczy raka, no to będziesz wiedział, że to jest gówno, prawda, a nie prawda. Więc pozwala Ci naprawdę z dystansem podchodzić do wielu rzeczy, no i czerpać doświadczenie od razu celne, czyli prawdziwe, a nie mitologiczne, jak to robi większość osób, które trenują szczególnie kulturystykę. Gruby Dziku pyta się o współpracę ze mną
i jakie są warunki. Po pierwsze, jeżeli chciałbyś ze mną współpracować, to wejdź w opis. W opisie macie podany mail, kontakt ze mną, napiszcie, niezależnie czy jesteście z zagranicy czy z Polski, każdy może ze mną współpracować, bo klientów mam z całego świata. W opisie też zobaczycie kody zniżkowe na produkty z GN, z Gigas Nutrition oraz na koszulkę FSS-a, więc śmiało wbijajcie, dzięki temu, jeszcze raz się powtórzę, wspieracie kanał, bo to wszystko leci na kanał mój, jak widzicie się prężnie rozwija. No, a jeśli chodzi o współpracę, to albo osoby do mnie wpadają, albo idą do fizjo i dostają wyniki badań strukturalnych, albo analizujemy poprzez filmy i zdjęcia. Dzięki temu możemy rozpisać plan indywidualny, a nie Ctrl-C, Ctrl-V. A więcej pytajcie w mailu, który, jeszcze raz powtórzę, jest podany w opisie. Czy czasami mam inny humor niż zadowolony? I czy bywam zdenerwowany, wkurzony? Bardzo rzadko. Świadkiem może być moja żona. No nie, no. Bardzo rzadko mam zły humor. Ogólnie z radością podchodzę do każdego dnia. Wkurzony jestem, gdy widzę jakiegoś wariata, pirata przed kierownicą i łamie przepisy na lewo, na prawo. To mnie denerwuje, ponieważ jest zabójcą, ale w samochodzie. I tu tego nie toleruję. Po drugie, nie lubię tych treningów grupowych, nie lubię z kimś trenować, lubię skupienie, lubię jak toczy się trening, że te przerwy są trzymane, te wszystkie elementy profesjonalizmu treningowego istnieją i to uwielbiam. Natomiast nie lubię, jak ktoś mi ingeruje w ten trening, przeszkadza mi. Więc się nie spotykam w jakichś tam w parach, nie trenuję, nie spotykam się z kolegami na treningu, po prostu robię swoje i tyle. Nawet żona o tym wie, że lubię sam trenować i nawet żona mi nie przeszkadza na treningu. No i co? Nie tyle. Więcej powodu nie widzę, ponieważ te mikroproblemy życiowe nie są problemem. No i jestem tego zdania, że lepiej podchodzić do życia z dystansem dużym, niż się przejmować pierdółkami, a nawet większymi rzeczami, po co się przejmować. Teraz one są istotne, a za 2 lata będziesz się z tego śmiał. Kiedy są moje urodziny? 16 grudnia. Czy uważasz, że Batman lub Trump jest lepszy? Czy mógłbyś pokonać Klockowa czy brata Martina? Tak. Na pewno Batman jest lepszy, a szczególnie Trump. Trump ma dużo pieniędzy, więc może wykupić mnie i mogę przegrać. A czy bym pokonał Klockowa? Myślę, że jakby dobrze ułożyć ćwiczenia, pode mnie, w cudzysłowie, oczywiście, albo takie bardziej uniwersalne, mogłoby być ciekawy pojedynek, więc nie wiem, czy bym pokonał, czy bym nie pokonał. Na pewno w weightliftingu bym przegrał i to z Kretesem. Po pierwsze, nie mogę tego wykonywać, po drugie, zaległości są tak ogromne, że nawet nie ma się za to brać w ogóle. Jeśli chodzi o brata Martina, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam jego maksów. Nie powiem, znam to nazwisko i imię, ale jakie ma możliwości siłowe, wytrzymałościowe, tego nie wiem, więc się nie wypowiem. Co jest dobre na stagnację w postępach? Zmienić na jakiś czas liczbę powtórzeń ćwiczenia? Co sądzisz o używaniu pasa? Znaczy, pierwsze pytanie. Na stagnację w postępach. Ciężko o stagnację, jeżeli ktoś trenuje amatorsko. Bardziej to wynika z błędów treningowych i dietetycznych, szczególnie treningowych. Bo dieta jest, powiedzmy, uzupełnieniem tego treningu i nie jest taka istotna tak naprawdę inaczej niż myślą kulturyści, ponieważ kulturyści tak myślą, bo oparte jest po prostu o duże dawki dopingu. Natomiast jeśli chodzi o stagnację, tak jak mówiłem, analiza treningu, analiza swoich słabych ogniw, jakąś sensowną periodyzację wprowadzić i myślę, że ciężko jakąś stagnację. Człowiek może się rozwijać bardzo długo. No i druga sprawa, jeszcze technikę trzeba przeanalizować. Może być tak, że błędy techniczne mogą wpłynąć na to, iż nie masz postępów. I co sądzę o używaniu pasa, głównie martwociągu i przysiadach? Jeśli chodzi o amatorski trening, rekreacyjny trening, pas jest zbędny, chyba że
lubisz czasami sobie pobić rekordy i złamać technikę, co już powiedzmy nie jest dosłowną rekreacją, wtedy na jakieś tam maksy załóż sobie pas, chyba że masz bardzo dużą ilość powtórzeń, a duża ilość powtórzeń w dużych bojach wymaga precyzji technicznej, dokładności, nawet zmęczeniu. I tutaj można dla bezpieczeństwa, krótkiego bezpieczeństwa sobie pasa używać. Natomiast używania często pasa powoduje osłabienie całego kompleksu brzucha, o tak powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, czyli osłabić tułów, centralnie tułów, wtedy stajemy się coraz słabsi. No i druga sprawa, jest to wysoce kontuzjogenne po dłuższym czasie stosowania tego, więc tu trzeba naprawdę znaleźć kompromis i się na tym znać. Natomiast jeżeli ktoś trenuje na przykład trójbój siłowy i tam w pasie wszyscy startują, nawet te 2,5-5 kg, które może Ci pas dać, to go stosujesz. Czym większe masz zaległości w stabilizacji, tym więcej pas daje przełożenie w wynikach, a czym mniejsze, tym mniejsze. Stąd jeżeli widzimy ciężarowca, który trenuje bez pasa, wtedy jak ubiera pas, nie ma specjalnie większej różnicy, a nawet może i przeszkadzać dla danych osób. Może być przeszkodą dla wykonywania ruchów w komforcie, pełnym komforcie i może tam się technika troszeczkę gubić. Skąd u mnie jest ta niesamowita wytrzymałość? Po pierwsze, muszę od razu powiedzieć, że moja wytrzymałość teraz jest na poziomie słabym. Porównując tego, co miałem kiedyś, a teraz naprawdę jest ta wytrzymałość słaba, bo ja nie trenuję. No nie muszę jej trenować, ponieważ moja siła absolutna, maksymalna jest tak wysoka, że te ćwiczenia nie sprawiają jakoś tam większego problemu. Natomiast kluczem jest to, aby nie zapalać się pompa, aby nie maksować tutaj powtórzeń na wielu powtórzeniach, ponieważ to aby odbudować biochemię w mięśniach, no potrzeba czasu i to jest strata czasu. Więc naprawdę moja wytrzymałość nie jest na wysokim poziomie, dopiero może być wytrzymałość na wysokim poziomie, wtedy naprawdę będzie to widać, będę przechodził przez ćwiczenia bez żadnej zadyszki i nad tym mogę pracować i myślę, że teraz, że raczej chciałbym, aby w grudniu tak to wyglądało i mogę się tak przygotować bez żadnego problemu, tylko po prostu muszę chcieć. Mam 31 lat, już w grudniu 32 lata i wiele sukcesów na koncie w wielu sportach, więc tak naprawdę dopada mnie lenistwo i brak mobilizacji, a to jest normalne, natomiast jak już widzę jakąś datę, coraz bliżej jest, wtedy robię się sportowcem prawdziwym, który chce trenować i osiągać sukces. No i myślę, że już teraz nie ma wyjścia i trzeba w końcu przygotować się na parkour idealnie. Na ten finał oczywiście. Wielki Sztu, tak się nazywa. Na jednym z filmów z 2016 roku odnośnie planów, to był 2017 rok. Na 2017 rok powiedziałeś, że chcesz wystartować w zawodach Strongman. Tak. Chcę wystartować w zawodach Strongman. Na tą chwilę Strong Wars jest ważniejszy i będzie zawsze ważniejszy, a chciałem wystartować w Strongmanach z biegu, ponieważ wiele konkurencji w Strong Wars ma pochodzenie od Strongmanów. Czyli są to ćwiczenia typowo Strongman, więc chciałem po prostu potrenować na sprzęcie, no ale nie było czasu. Druga sprawa, muszę się oszczędzać, czyli unikać rzeczy, których nie mogę robić, więc obciążenie na przykład łokcia w taki sposób jest dla mnie niebezpieczne, więc tam normalne jest, że jest dużo presów nad głowę i belki i ciężkie handle i na tym, no tu muszę uważać, bo moim celem jest Strong Wars, moim celem jest wygranie Strong Wars, a nie spowodowanie jakiejś tam kontuzji poprzez jakieś tam starty w Strongmanach. Może w przyszłości wystartuję, wszystko zależy od stanu tylko i wyłącznie tego łokcia, który ogranicza mi wykonywanie wielu ćwiczeń, a w wielu ćwiczeniach, wiele tych ćwiczeń jest w Strongmanach. I co z tego, że wystartuję w Strongmanach, skończę 7 konkurencji, przykładowo wygram 7 konkurencji, a 3 przegram przez to, że nie potrafię je w ogóle wykonać przez łokieć. Czy wkrótce zrobisz nowego maksa w martwym ciągu? Prędzej w klasyku, nie w sumo, ponieważ w sumo muszę uważać na całą właściwie lewą nogę, właściwie od góry na dół.
ponieważ jest spora dysproporcja i taka jest dysproporcja, że przykładowo lewa noga robi 340-350 kg, ma taki potencjał, prawa na 370, 80 czy 90 kg. Na przykład robię uginanie nóg na maszynie leżąc i prawą nogą zrobię przykładowo 50 kg 10 razy, lewą 40 kg 5 razy. Dlatego przy 340-350 kg w sumo ta noga lubi pstrykać i słychać taki dźwięk trzaskania. Dlatego muszę uważać na to, ponieważ zerwanie dwójki to już jest koniec kariery. Więc nie maksuję w sumo, bardziej jak widzicie coraz więcej robię powtórzeń, natomiast potencjał jest dużo, dużo większy. No i przy 340-350 kg głowa mi się załącza albo wyłącza i bardziej się boję tego podnieść niż chcę to podnieść. To jest duży ogranicznik, który uniemożliwia mi wchodzenie na wyższe maksy. Natomiast w klasyku ten ból jest dużo mniejszy, praktycznie nie istnieje, może przy większych obciążeniach, super wielkich obciążeniach się pojawia, więc może w przyszłym roku będę atakował rekordy w klasyku, chyba że już wyleczę tą dysproporcję siłową między lewą a prawą i wtedy będę mógł bez ograniczeń w sumo iść na zdecydowanie wyższy poziom, czyli plus 350, plus 370 kg.